jest straszne, jaki człowiek robi się marudny. No bo wokół jest tutaj naprawdę bardzo ładnie i rzeczywiście jeszcze pełno śladów zimy. No ale po tym, co widziałem wczoraj, to już jest takie pięknie, ale mogłoby być jeszcze lepiej. Patrzcie na niego. Ma wolny, piękny dzień i jest w górach, ale marudzi, bo drzewa ośnieżone nie tak, bo śnieg rozmiękły i w ogóle mogłoby być ładniej. 30% widzów zniknęło właśnie w tej chwili, bo 15 sekund bez epickich widoków i 17 cięć na sekundę to zbyt nudno. I chyba tak wygląda to całe współczesne przebodźcowanie, którego prawie i ja padłem ofiarą. Cześć, z tej strony Mateusz i witajcie w czasie drugiego i ostatniego dnia mojej włóczęgi po Gorcach. Patrzcie, jak ładnie się robi. Do wschodu pozostało jakieś 10, może 15 minut, a ja zmierzam sobie już żółtym szlakiem z Przełęczy Przysłop. Dzisiaj będę zwiedzał pasmo Kudłonia. Znalazłem tam mały parking, to w zasadzie już Lubomierz rzeki. No i właśnie wychodzę ponad ostatnie zabudowania. Będę szukał śladów zimy, bo wczoraj byłem na Turbaczu. Koniecznie zerknijcie na film. No i było pięknie, ale gdy schodziłem, było już tak ciepło, że z drzew po prostu płynęła woda. No i zastanawiałem się, czy dzisiaj będzie szansa na jakieś takie ładne widoki. Na razie zapowiada się całkiem nieźle. Ptaki śpiewają, jest zaskakująco ciepło, jak na poranek w lutym. No a do tego słońce zaczyna się przebijać między drzewami. Zostaje tylko maszerować do góry, no bo tutaj zrobiło się już stromo. Poprzedniego dnia Gorce zachwyciły mnie zimowymi krajobrazami. I kłopot w tym, że były chyba aż zbyt ładne. Tak, okazuje się, że to możliwe i niesie ze sobą kłopoty. Bo dzisiaj od rana się zastanawiałem, czy odwilż nie zabrała na dobre tych widoków. Ładny poranek, no i w takim klimatycznym otoczeniu dodreptałem na Halę Jaworzynkę, pierwszą z kilku, które mam zamiar dzisiaj odwiedzić. Jest tu też trochę więcej śniegu, no i tam przebijają się nieśmiało na razie jakieś widoki. Tutaj stoi też taki szałas. To jest ślad pasterskiej historii, w zasadzie Gorców, nie tylko tego miejsca. Jeszcze jakiś czas temu wypasano tutaj owce. Teraz raz na jakiś czas Gorczański Park Narodowy kosi tę halę po to, żeby nie zarosła. A tam widać wieżę widokową na Gorcu. Swoją drogą to piękny szczyt i jest tu nawet na kanale o nim film. Tymczasem Gorce zaczynały pokazywać to, co lubię w nich najbardziej. Ciekawe widoki, ciszę i jakiś taki spokój. Siódma rano, a ja już bez kurtki. No rzeczywiście chyba idzie wiosna. Tam pokazały się takie skromne widoki na Beskid Wyspowy. No i jest jeszcze trochę śladów zimy. Obawiałem się, że będzie z tym dzisiaj słabo, ale gdzieniegdzie drzewa jeszcze są takie dosyć malownicze. Oby tak dalej. Idę cały czas żółtym szlakiem, ale aż do schroniska pod Turbaczem nie idę, bo byłem wczoraj, więc dzisiaj zrobię sobie taką krótszą pętlę. O, a tam widać Ćwilin i Mogielice w Beskidzie Wyspowym z takimi ładnymi podszczytowymi polankami. No i teraz znowu do lasu, ale nie na jakoś długo, bo ten dzisiejszy szlak to w zasadzie taki przeplataniec. Trochę lasu, trochę widokowych hal, trochę mało widokowych hal, też takie będą. Ale wydaje mi się, że całkiem przyjemny spacer, zwłaszcza, że jest niesamowicie cicho i spokojnie. O, zaleta wychodzenia o poranku.
A to już kolejna hala. Ta nazywa się Podskały. No i taka dosyć okazała jest. Znów pokazuje się wieża widokowa na Gorcu. Z takich ciekawszych widoków są też szałasy. No i tutaj tego śniegu już mniej. Ona ma wystawę południową głównie, więc jak będę wracał, pewnie będzie tego śniegu jeszcze mniej. I za to właśnie lubię to pasmo. Nie ma tu ostrego wspinania, potu i łez. To taki klasyczny, beskidzki przeplataniec. Chwila lasu, chwila słońca na polanie. Można po prostu iść przed siebie i za bardzo nawet nie myśleć o tym, gdzie stawia się nogi. Albo usiąść gdzieś na polanie przy herbacie, by robić po prostu nic. Emocje jak przy krojeniu chleba, ale za to jak miło. No to w drogę. Jest tak miło i przyjemnie, że najchętniej to bym tam jeszcze siedział i siedział. Ale piękny dzień, więc idę jeszcze coś zobaczyć. Teraz wdrapuję się na taką małą polankę ukrytą tam w lesie, Adamówkę, a później muszę wejść na samą górę tego grzbietu. Więc jeszcze kawałek przede mną. Wszystkie te piękne polany są dziełem człowieka. Powstały po to, by wypasać tu zwierzęta. Jeszcze przed II wojną światową Gorce były drugim, po Tatrach, ośrodkiem pasterstwa w naszych górach. Dzisiaj dźwięk dzwonków można usłyszeć już tylko w nielicznych miejscach. Gorc Troszacki. To jest mój dzisiejszy główny cel. Mniej więcej 50 minut, tak jak ta tabliczka mówi. No a tutaj w dole polany kolejny szałas. Tu widzę, że w zasadzie już jakaś rudera, resztki desek zostały. Rzeczywiście, kiedy to pasterstwo w Gorcach podupadło, później utworzono Gorczański Park Narodowy, to te szałasy przestały być potrzebne, no i porzucone po prostu niszczeją. Zarastają też niegdyś rozległe polany. Żeby z tym walczyć, niektóre z nich raz na jakiś czas się kosi. Gdzieniegdzie wprowadzono kulturowy wypas owiec, by kultywować pasterską tradycję i żeby górskie hale nie podzieliły losu tej zimy wokół mnie. Nie zaczęły znikać. No i teraz znowu na chwilę do lasu, ale takiego dosyć ładnego. Jest trochę tego śniegu na gałązkach, no i tak dosyć malowniczo. Polana Adamówka, która jest tutaj wokół mnie, nie robi jakiegoś wielkiego wrażenia obecnie. Pewnie w przeszłości było inaczej, ale tam pokazują się całkiem ładne widoki, więc nie jest też tak bardzo źle. I to jest ta plamka wśród ściany lasu, którą pokazywałem wam wcześniej. No to tutaj właśnie już dotarłem. Nie no, mnie się podoba. Bardzo ładny widok. No i jakoś tutaj zaczęło się to moje marudzenie. Chociaż widać jeszcze walkę. Zauważyliście, jak szybko przyzwyczajamy się do dobrego? Wczoraj byłem zachwycony każdym płatkiem śniegu. Teraz, gdybym zobaczył jednorożca, narzekałbym pewnie, że ma krzywy róg. Albo że, co prawda, jedzenie przygotował mi Gordon Ramsay, ale talerz podał mi ze złej strony. A przecież wiecie doskonale, że ja lubię las. I nawet na głównym szlaku beskidzkim podsumowywałem takie odcinki w Wylewnym. No, fajnie. Czy to efekt przedwiośnia? Pewnie bez trudu zgadniecie. Tak jest, znowu do lasu. No i tutaj widzę, że taki dosyć stromy jest ten odcinek. Trochę trzeba zmusić nogi do wysiłku. To jest straszne, jaki człowiek robi się marudny. No bo wokół jest tutaj naprawdę bardzo ładnie i rzeczywiście jeszcze pełno śladów zimy. No ale po tym, co widziałem wczoraj, to już jest takie pięknie, ale mogłoby być jeszcze lepiej. Straszne to jest, także kasuję ten wątek. No i zmierzam sobie dalej właśnie w kierunku ostatniego celu mojej wędrówki, czyli na Gorc Troszacki. Czasami problemem nie jest brak panoram, tylko własne oczekiwania.
Chyba jesteśmy tak przyzwyczajeni do przewijania w internecie samych najładniejszych zdjęć, że taki piękny las i sielskie widoki to niekiedy za mało. Jeśli zza każdego zakrętu nie wyskakuje oszałamiający widok, albo przynajmniej wielki niedźwiedź, zaczyna się marudzenie. Na szczęście nie ze mną te numery, przynajmniej nie tym razem, bo czy może być w górach coś lepszego niż parę godzin w takim otoczeniu? Zima to jest ta pora roku, gdzie w zasadzie w ogóle nie przeszkadzałby mi brak jakichś rozległych panoram, bo taki marsz przez taki las no jest wyjątkowo przyjemny. Naprawdę tak bajkowo momentami. Poza tym, że coraz mocniej kapie mi na głowę. Wczoraj mnie zlało dosłownie, padał deszcz z tych drzew. Tak było ciepło. Dzisiaj zapowiada się podobnie. Ale no nie ma co marudzić. Patrzcie, jak jest ładnie. A z tym ciągłym szukaniem niesamowitych wrażeń wiąże się świetna historia, bo ten żółty szlak przez Gorce wcale nie jest taki przypadkowy. Swoją drogą, ten żółty szlak, którym dzisiaj maszeruję, to jest część takiej dłuższej trasy, która się nazywa czasami szlakiem 10 Polan. No i biegnie aż z Nowego Targu, przez Gorce, przez Beskid Wyspowy do Tymbarku. A wspominam dlatego, że za ten szlak odpowiedzialny jest ksiądz Walenty Gadowski. Jak oglądaliście mój film o Orlej Perci, też podlinkuję, to wiecie, że to właśnie ten człowiek wyznakował ten wyjątkowy tatrzański szlak, ale na tym jego wysiłki się nie skończyły. Było mu mało chodzenia po górach i jeszcze w Pieninach wyznakował Cokolą Perci. Też byłem, też jest film. No i dzisiaj dreptam sobie szlakiem 10 Polan, tak fragmentarycznie. Zupełnie inny charakter oczywiście od Orlej Perci. Raczej tak sielsko, spokojnie, błogo, ale bardzo przyjemny. A w międzyczasie dotarłem na Gorc Troszacki, czyli taką wisienkę na torcie tej dzisiejszej wędrówki. A dlaczego tak jest? To wam pokażę dosłownie za sekundę. Piękny widok Tatr. To właśnie po to tutaj dzisiaj przyszedłem. Po drugiej stronie znacznie skromniejsza panorama, no ale są też jakieś wzniesienia Beskidu Wyspowego. Nawet nie jakieś, tylko Ćwilin z tą Polaną Michurową. Stamtąd swoją drogą też jest piękny widok na Tatry. A ja idę sobie kawałek wyżej, bo tam widzę ławeczkę, nawet mimo braku okularów. No i wyciągnę herbatę i chwilę tutaj poodpoczywam. No i to jest ciekawy kontrast. Człowiek, który wytyczył najbardziej stresujący, przepaścisty szlak w całych polskich Tatrach. Potrzebował też miejsca, w którym absolutnie nic nie będzie próbowało go zabić. Może poza jakimś wkurzonym baranem. Miejsca na zwykły, łagodny spacer po polanach. I chyba mam z nim coś wspólnego. Poza byciem księdzem, oczywiście. Bo ja też lubię nasze góry za tę różnorodność. Za strzeliste szczyty i ostre granie, ale i ciche, spokojne, leśne odcinki. A kiedy przestaje się na siłę oczekiwać cudów, góry zazwyczaj się odwdzięczają. Bardzo niechętnie, ale musiałem się poderwać. Pora ruszać w dalszą drogę. Ten szlak żółty biegnie dalej wyżej, w kierunku Kudłonia i Turbacza dalej, ale ja nie będę tam szedł, tylko zrobię sobie taką krótszą pętelkę, schodząc teraz w dolnej części tej polany szlakiem zielonym. No i powinno być takie leniwe dreptanie, ale zanim to zrobię, to jeszcze się napatrzę na te Tatry, bo wyglądają dzisiaj niesamowicie. Teraz wyobraźcie sobie, że w przeszłości cały ten odcinek pomiędzy Polaną Adamówka a Gorcem Troszackim był w zasadzie w większości bezleśny. Wtedy to już na pewno nie poderwałbym się do dalszej drogi. Ciekawiło mnie jednak, co jeszcze skrywają tego dnia Gorce.
jest znak 50 minut zielonym szlakiem do Doliny Kamienicy, a później właśnie wzdłuż rzeki Niebieskim na metę. Ale po drodze powinna czekać mnie jeszcze jedna polanka, na której nie byłem nigdy, więc sam jestem ciekaw, jak będzie wyglądać. No i teraz w drogę powrotną. Teraz w dół dla odmiany. Dosyć mocno przerzedzony jest tutaj las, więc sporo widać, zwłaszcza Tatry. Schodzi się tak przyjemnie. Jest i polana Stawieniec i taki szałas, z którym mam kilka rzeczy wspólnych. Przede wszystkim to, że tak na niego patrząc, najlepsze ma już za sobą. Nie no, żartuję. Może jeszcze nie jest tak źle ze mną. A tam w tle widać wieżę widokową na Gorcu i część polany Gorc Kamienicki. Tam byłem na Gorcu Troszackim. Ogólnie w górach jestem, które się nazywają Gorce. I jak myślicie, że ta nazwa powstała tak przypadkowo, że setki lat temu siedzieli sobie, nie wiem, grając w Scrabble, wymyślali słowa, potem się kłócili. Nie, nie ma takiego słowa jak Gorce, nie ma. To nie tak powstała nazwa. Gorce od słowa gorzeć, czyli płonąć, bo hale pod wypas zwierząt często przygotowywano właśnie metodą żarową. Mówiąc wprost, wypalano po łacie lasu. Całkiem urokliwe miejsce. No i klasyka tej wędrówki, pewnie się już domyślacie, że jak była jakaś polana, hala, no to teraz odcinek leśny. Ale taki dosyć przyjemny i spacerowy, a przede wszystkim prowadzi już cały czas w dół, więc raczej bez przeszkód zmierzam w kierunku Doliny Kamienicy, no a potem wzdłuż rzeki już na parking. Miły ten odcinek zejściowy. Taka szeroka, równa droga. Tam obok szumi sobie też kamienica. Tak dosyć głęboko wcina się, więc jest nawet na czym zawiesić oko. Ale nie oszukujmy się, nie wydarzy się tutaj już nic przełomowego. Chyba żebym spotkał jakiegoś niedźwiedzia, rysia, wilka. I to jest chyba najuczciwsze podsumowanie tego dnia. 0 nagłych zwrotów akcji, 0 walki z żywiołem i nawet 0 wkurzonych baranów. Czasami wyjazd w góry to po prostu taki miły spacer po lesie i widokowych polanach. I obiecuję wam, że jak tylko uciszycie tego krytyka we własnej głowie, to okaże się, że to w zupełności wystarcza. To jest pewnie dobry moment, żeby się pożegnać, zwłaszcza, że już niebieskim szlakiem będę schodził do samego końca, do mety tej wędrówki. Zastanawiam się, czy to rzeczywiście ostatnie podrygi zimy i mam nadzieję, że tak, że w kolejnych odcinkach zobaczymy się już wiosną. A jeżeli ten się wam podobał, to dajcie znać w komentarzu. No i do zobaczenia. Cześć!